Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania miesięczne na grudzień, w których tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Na moim kanale są już czytania na nowy rok numerologiczny i noworoczne już zapewne też. Tutaj je gdzieś na górze podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Wodniki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na grudzień. Tutaj jest 7 kielichów. No słuchajcie, ktoś rozmyśla, buja w obłokach, ale też mam wrażenie, że część z Was stoi przed koniecznością podjęcia decyzji. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Tutaj z kolei jest 6 buław, karta zwycięstwa i bardzo dobrze, dlatego że wychodzi na to, że obojętnie jak zadecydujecie i obojętnie co wybierzecie, będzie to dobra decyzja, po prostu, ale to też chodzi o stan umysłu. No bo jeśli otworzycie się po prostu na nowe doświadczenia, no to tak naprawdę nieistotne, którą, słuchajcie, drogę wybierzecie, no bo i tak będziecie cieszyli się z tej drogi i zbierania nowych doświadczeń. Mam nadzieję, że ma to sens. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi z kolei król monet. On jest bykiem, panną lub koziorożcem, ale też no spokojnie, tutaj na pewno będzie inny scenariusz, tylko myślę, że lepiej byłoby rozłożyć całość kart, ale wydaje mi się, że paradoksalnie będzie trzeba w tym miesiącu mniej włożyć wysiłku związanego z takim organizowaniem, przewodzeniem. Jak Wy się przedstawiacie? Wy przedstawiacie się jako karta umiarkowania i fantastycznie, bo tutaj też widzę taki przekaz. Jeśli na przykład ktoś zawsze się bardzo stresował przygotowaniami świątecznymi na przykład, czy do nowego roku, czy wszystko będzie na czas, czy wszystko będzie posprzątane, czy ludzie się nie pokłócą na Wigilii i tak dalej, to tutaj po prostu troszeczkę odpuszczacie. Takie przejmowanie się i chęć, żeby wszystko było idealnie. Rada dla Was. Tutaj w Radzie jest karta rydwanu. Przejąć kontrolę, ale też słuchajcie, zrobić coś inaczej aniżeli do tej pory. Zaskakująco. Czego raczej nie robić, czego unikać. Unikać pustelnika, czyli robienia wszystkiego samemu w samotności, a z przełożenia paź buław. Ciekawe. Ciekawe i może troszeczkę dziwne. Pojawiło się sporo wielkich arkan, bo macie rydwan, macie pustelnika oraz kartę umiarkowania, ale też jeśli chodzi o resztę, to chyba jest najwięcej buław. Natomiast zacznijmy od tego, że z przełożenia jest paź buław i jest to karta komunikacji. I myślę, że w tym miesiącu uaktywni się ktoś, z kim dawno nie było kontaktu. Dlaczego? No, pewnie chce złożyć życzenia, zapytać co u Was, albo po prostu zaczepić, bo się nudzi. I tak, nie widzę, żeby to prowadziło do powrotu relacji i po prostu jakichś nowych początków, no ale spodziewajcie się wielości komunikacji od różnych osób, których się nie spodziewacie. O, tak bym powiedział. Masło maślane, ale mam nadzieję, że ma to sens. Paź buław też sugeruje, że jeśli chodzi o obowiązki w tym miesiącu, to
tak jak powiedziałem wcześniej, no nie zabieracie się za nie po prostu z takim oczekiwaniem, że wszystko będzie perfekcyjne, idealne i dopięte na ostatni guzik, tylko zostawiacie sobie przestrzeń na improwizację i na przyjemność. Na czerpanie przyjemności. W ogólnej energii 7 kielichów. I słuchajcie, ona z jednej strony kojarzy mi się z bujaniem w obłokach i niewątpliwie jesteście bardzo rozmarzeni w tym miesiącu, snujecie plany, robicie podsumowania i zastanawiacie się tak naprawdę, jakie decyzje były podjęte w tym roku i gdzie was zaprowadziły. Myślicie sobie na przykład o takich sytuacjach, które z góry miały być trudne i bez wyjścia, ale też gratulujecie sobie, że jesteście tutaj dalej, że udało wam się przejść te trudne sytuacje i no po prostu podsumowania, strefa myśli, robienie planów na przyszły rok. Nie muszą to być postanowienia noworoczne wcale. Tutaj też widzę, że ktoś z was chce podjąć decyzję, najprawdopodobniej, aby w przyszłym roku coś zmienić. Ewentualnie zastanawia się, czy nie spędzić w tym roku świąt inaczej, aniżeli do tej pory. No ale właśnie zastanawiacie się, czy nie zranicie tym kogoś innego, bo na przykład ktoś się obrazi, że nie spędzicie razem świąt. Przychodzi do was 6 buław. Karta triumfu, karta radości. I na pewno dużo radości będzie wam sprawiało przebywanie wśród ludzi, spotkania towarzyskie, śledziki i robienie wspólne różnych rzeczy. Na przykład przygotowywanie wspólnie świąt, wigilii, śledzików itd. Jeśli chodzi o 6 buław i to podejmowanie wyboru, to tak jak powiedziałem na samym początku, cokolwiek nie wybierzecie, będzie to sukcesem, dlatego że u was jest pewnego rodzaju, i to mi się bardzo kojarzy z wodnikami, takie otwarcie na nowe doświadczenia i na zbieranie ich, na budowanie czegoś nowego, na odkrywanie. Momentum. I teraz tak, do przeszłości odchodzi karta Króla Monet i on jak najbardziej jest autorytetem, który ma wszystko pod kontrolą i co? I tak, i to odchodzi do przeszłości, więc wydaje mi się, że mniej chcecie kontrolować, a więcej właśnie chcecie czerpać przyjemności i po prostu angażować też innych w pewnego rodzaju przedsięwzięcia, no żeby po prostu było luźniej, bo słuchajcie, no grudzień nie musi być intensywny. Niektórzy uwielbiają grudzień, niektórzy uwielbiają aurę świąt, przygotowań świątecznych, kupowania prezentów i tak dalej, a inni wprost nie znoszą, bo jest po prostu duszno, dużo się dzieje, wszyscy czegoś chcą, nie ma czasu, mnóstwo do zrobienia i tak dalej, i tak dalej. Wy tutaj zdecydowanie odpuszczacie i nie łapie was taka właśnie gorączka, powiedzmy, świąteczna. Jeśli chodzi o pracę i obowiązki, też nie mówię, że będzie mniej, może i u części z was będzie, ale na pewno macie inne podejście do tego, po prostu bardziej na luzie. Wy się przedstawiacie jako karta umiarkowania i to jest super, bo no, umiarkowanie pokazuje spokój ducha i to, że umiecie balansować pomiędzy pracą a obowiązkami, pracą i obowiązkami, a odpoczynkiem i relaksem. Umiecie złapać balans pomiędzy na przykład kupowaniem prezentów drogich, żeby wszystkim dogodzić, a pomiędzy na przykład nie robieniem prezentów w ogóle, albo robieniem ich na przykład własnoręcznie. No, pamiętajcie też, że liczą się tak jakby gesty i czyny, aniżeli słuchajcie tylko i wyłącznie świat materialny. Tutaj też widzę, że jeśli chodzi o te osoby, które się odzywają do was w tym miesiącu, no bo powiedzmy są życzenia świąteczne, czy nagle sobie przypomniały, to na całe szczęście nie robi to na was jakiegoś takiego wielkiego wrażenia, że ojejku, może jednak kocha, może jednak o mnie myśli, może jednak jemu czy jej zależy, odnówmy te relacje. Nie. Myślę, że wasze życie na chwilę obecną jest na tyle fajne i ciekawe, wy już sobie je umiecie tak zorganizować, że nie potrzebujecie
tego typu powracających relacji. W Radzie jest Rydwan. Przejmuj kontrolę, ruszaj do przodu, decyduj, wybieraj nowe i też z drugiej strony paradoksalnie nie starajcie się wszystkiego kontrolować na siłę. Zostawcie sobie przestrzeń właśnie na to, żeby było coś nieperfekcyjnego. Co jeszcze? Jeśli chodzi o Rydwan, to tutaj też jest powiedziane, żeby wyjeżdżać, przemieszczać się i zrobić coś inaczej, aniżeli do tej pory. I jasne, to tutaj może chodzić o na przykład spędzanie świąt. Jeśli zawsze wam się marzyło, żeby pojechać w góry i zamknąć się w chatce i czytać książki i pić kakao, na przykład z najbliższą osobą lub w samotności, to po prostu to zróbcie. No niczego nie musicie. Czego nie robić, czego unikać? Pustelnik. I to jest ciekawe, bo no, z jednej strony unikać dawno niewidzianych, dawno niesłyszanych osób, ale nie chodzi o unikanie. Chodzi o to, żeby nie zapraszać ich z powrotem do swojego życia, ale tutaj też chodzi o to, żeby angażować innych do wspólnego gotowania, pieczenia, dekorowania. Nie brać wszystkiego na swoje barki, bo wydaje wam się, że wszystko zrobicie najlepiej. Być może nawet tak, ale wówczas możecie się tylko poirytować, zmęczyć, słuchajcie, wypalić, a tak naprawdę wspólne wykonywanie obowiązków zbliża. Moi drodzy i moje drogie, dziękuję wam za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Na moim kanale są już czytania na nowy rok, numerologiczne, noworoczne, już zapewne też, albo dopiero zaczęły się pojawiać tutaj, gdzie się podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze oraz subskrybujcie mój kanał, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.